Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Dzisiaj opowiem Wam o czymś fascynującym i troszeczkę trudnym. Co więcej, to jest trudne nie tylko dla cudzoziemców uczących się języka polskiego, ale także dla części Polaków. To, o czym dzisiaj mówimy, to składnia liczebnika. Co to znaczy składnia? Składnia syntaks. Czym jest syntaks w tej sytuacji i co to jest liczebnik? A więc dzisiaj będziemy mówili o tym, jak budować takie zdania, w których mamy określenie liczby. Czyli na przykład, zobaczcie, możemy powiedzieć po polsku: dwaj mężczyźni obserwują tablicę. Tak? Dwaj mężczyźni obserwują. Ale to samo zdanie możemy powiedzieć też: dwóch mężczyzn, już nie mężczyźni i nie dwaj, ale dwóch mężczyzn obserwuje. A zawsze jest, że on obserwuje, czyli jedna osoba. Dwóch mężczyzn obserwuje tablicę. Jedno i drugie zdanie jest absolutnie poprawne i myślę, że Polacy używają raz takiej konstrukcji, raz takiej. Obie są świetne. Ale jak wiemy, w języku polskim mamy trochę więcej numerów niż tylko dwa, czyli liczebników, i dzisiaj postaram się opowiedzieć o regułach, jak budować z nimi zdania. Zaczynamy. Po pierwsze, pytanie, które zadajemy, gdy pytamy o liczbę, to albo ile, ale uwaga, ile, czyli z literą E na końcu, jest to pytanie o kobiety, o zwierzęta, o przedmioty w rodzaju męskim, żeńskim, nijakim. Tu jest akurat kawa, ale może być stół albo okno, czy tak jak tutaj jabłko, a więc na przykład ile plus dopełniacz kobiet znasz. Albo ile jabłek kupiłeś, albo ile psów jest dzisiaj na planie. Tak? Czyli mamy ile plus dopełniacz i kontynuujemy pytanie. Następna rzecz to drugie pytanie, czyli ilu. Ilu to pytanie, które zadajemy, gdy pytamy o mężczyzn. Czyli na przykład ilu studentów, czyli męskoosobowy rodzaj, znowu dopełniacz, ilu studentów jest dzisiaj na uniwersytecie? Ilu przyjaciół przyszło na Twoje urodziny? Albo ilu kolegów, ilu znajomych masz na Facebooku? I tak dalej, i tak dalej. A więc pierwsza rzecz, pytanie mamy z głowy: albo ilu dla mężczyzn, a ile dla wszystkiego innego. Teraz nie mamy zapisanego na tablicy numeru 1. Dlaczego? Bo numer 1 w języku polskim nie sprawia problemów. Jest logiczny. Na przykład jeden pies, a często powiem po prostu pies, patrzy teraz na mnie i powiem Wam, że to jest prawda. Jest tutaj taki jeden pies, który patrzy teraz na mnie. Jedna koleżanka czyta książkę, często powiem po prostu koleżanka czyta książkę. I na przykład jedno okno zostało zamówione, albo jedno dziecko śpi, czy po prostu dziecko śpi, czy okno zostało zamówione. Dlatego nie mamy tu numeru 1. Zaczynamy od numerów 2, od liczebników 2, 3 i 4. I teraz zobaczcie. Mamy te liczebniki w takiej postaci, jak uczymy się liczyć: 2, 3 i 4, ale przy 2 jest pierwsza dzisiaj gwiazdka. I teraz co ta gwiazdka oznacza? Że 2, 3 i 4 to formy, których użyjemy, kiedy mówimy na przykład o zwierzętach, czyli o całym rodzaju niemęskoosobowym minus kobiety. Bo nie powiemy na przykład: dwa kobiety siedzą, ale uwaga, musimy powiedzieć: dwie kobiety siedzą, dwie kawy zamówiłam, dwie aktorki przyjechały na spotkanie. Czyli jeżeli chodzi o numer 2 i o kobiety, to ta forma 2 zmienia się w 2. Ale mamy 2 stoły, 3 krzesła, 4 psy i tak dalej, i tak dalej. Czyli dla kobiet mówimy 2,
ale jeżeli jest ich więcej, to już 3 kobiety, 4 studentki, 3 koleżanki i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli mamy te formy liczebnika właściwe, takie jakich potrzebujemy w zdaniu, to teraz zobaczcie, łączą się one z mianownikiem liczby mnogiej. A więc tutaj jest wszystko logicznie i konsekwentnie, bo jeżeli mam numer 2, 3 czy 4, no to 2 psy, 2 stoły. Uwaga, 2 kawy, 2 studentki, 3 studentki, 4 studentki. Więc tutaj jest wszystko jak na razie logiczne i jasne. I teraz na przykład 2 psy wczoraj były w domu. 2 psy dzisiaj są w domu i 2 psy jutro będą w domu. Czyli znowu wszystko jest logiczne, bo nasz czasownik występuje w trzeciej osobie liczby mnogiej, czyli absolutnie tak, jakbyśmy to opisywali bez żadnych reguł gramatycznych. Mamy 2 elementy, 2 psy siedzą, siedziały, będą siedziały na łóżku. Dobrze, a więc zobaczcie, musimy tutaj wziąć zawsze pod uwagę 3 elementy. Po pierwsze, odpowiedni liczebnik, wybrać odpowiednią formę liczebnika. Po drugie, dobrać obiekt, podmiot w odpowiedniej formie, czyli wybrać dobrą formę dla rzeczownika. I po trzecie, musimy wybrać dobrą formę dla czasownika, czyli te 3 elementy są bardzo ważne: liczebnik, rzeczownik i czasownik. Teraz przejdźmy do kategorii na moment mężczyźni. I zobaczcie, o mężczyznach nie powiemy ani 2, ani 2, tylko jest jeszcze inna forma. Ja wiem, jak to brzmi, ale tak naprawdę jest dużo łatwiej, niż nam się teraz wydaje. 2, 3, 4, a więc na przykład ilu mężczyzn widziałaś w parku? Albo ilu mężczyzn, uwaga, siedziało, nie siedzieli. Ilu mężczyzn siedziało w parku? I ja mówię tak: 2, 3, 4, mianownik liczba mnoga, mężczyźni. I tutaj dalej mamy logicznie: siedzieli, siedzą i będą siedzieli albo będą siedzieć w parku. Ok? Czyli jeżeli użyję, bo potrzebuję w swoim zdaniu jednego z tych liczebników, które mamy tutaj wypisane, to one łączą się logicznie z mianownikiem liczby mnogiej. Nasza lekcja 14, myślę, i łączą się z czasownikiem w liczbie mnogiej, więc wszystko jest logiczne. Ale teraz zobaczcie, jeżeli mówię o mężczyznach i teraz ta kategoria, do której przechodzimy, to tylko mężczyźni, nikt więcej, to mamy takie opcje. 2, mogę powiedzieć także 2 i będzie ten sam sens, kiedy mówię o mężczyznach. 3, 3, 4, 4, ale uwaga, teraz te formy nie połączą się z mianownikiem, ale połączą się z dopełniaczem. Czyli tutaj stawiamy x, nie ma mianownika, tutaj też nie było tych form dopasowanych do tych liczebników, a więc 2, 3, 4 mężczyzn, już nie mężczyźni, albo Polaków, albo ojców, albo nauczycieli, albo piłkarzy, a więc interesuje nas forma dopełniacza dla rzeczownika, o którym jest tutaj mowa. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. 2, 3, 4 Polaków, nie jak tutaj była ta forma byli, ale 2 Polaków było, tak jak dziecko wczoraj było. 2 mężczyzn spało w tym pokoju. 4 nauczycieli będzie uczyło was w przyszłym semestrze. Czyli zobaczcie, tutaj mamy trzecią osobę liczby pojedynczej. To już nie jest takie logiczne, jak to było w tym przypadku wcześniejszym. Tu już nie będzie trzeciej osoby liczby mnogiej, tak? I teraz zobaczcie, tu mówiliśmy tylko o numerach 2, 3 i 4, o liczebnikach 2, 3 i 4, a tutaj, jeśli chodzi o mężczyzn, uwaga, tylko o mężczyzn, mamy też wyższe liczebniki. A więc, jeżeli wiemy, że normalnie to jest liczba 5, to zobaczcie, co się z nią dzieje. Musimy dodać literę U, ale przez to, że tu mieliśmy zmiękczenie, to zmiękczenie zamienia się w I. A więc 5, 6,
7, 10, 100, 200 i dalej dopełniacz mężczyzn, Polaków, ojców, nauczycieli, piłkarzy było, jest i będzie w tej sali na przykład. Tak? Czyli zobaczcie, cały czas trzymamy się tego połączenia dopełniacz liczby mnogiej plus trzecia osoba liczby pojedynczej dla czasownika. Jeżeli to jest czas przeszły, to jak zauważyliście, będzie to w ogóle rodzaj nijaki. Całkiem niesamowite. Później pokażę Wam, jak troszeczkę ułatwić sobie zapamiętanie tych reguł. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Jeżeli chodzi o kobiety albo o inne rzeczowniki niemęskoosobowe w liczbie mnogiej, to nie mamy takich różnych alternatywnych opcji, jak to było wcześniej, tylko dla numeru 2, 3, 4 to będzie 2, 3, 4 koty, 2, 3, 4 kobiety. Koniec opcji, ale przechodzimy w górę, a więc mówimy o numerach 5. I tu, wreszcie jakaś miła niespodzianka, nic się nie zmienia. Jeżeli nie mówimy o mężczyznach, czyli mamy 5, 6, 10, 100, ale także kilka kobiet. Kilka to jest między 2 a 9, kilkanaście między 11 a 19 i tak dalej, albo wiele, czyli sens jest bardzo dużo czy dużo. Tak samo mieliśmy w męskich, kilku i wielu. Tutaj było u, analogicznie do tych form liczebnikowych, a tutaj mamy w 100% te liczebniki główne. 5, 6, 10, 100, 1000, kilka, wiele. Kobiet, kaw, kotów, jabłek, psów, czyli znowu będzie to dopełniacz, forma dopełniacza liczby mnogiej. Czyli znowu nie mamy tej logicznej, mianownikowej formy, tylko jest to forma dopełniacza. Na przykład 5 kobiet siedziało, znowu rodzaj nijaki w liczbie pojedynczej, w czasie przeszłym, siedziało w parku. Albo 10 kobiet jest na spotkaniu. Nie są, jest. Jutro będzie wiele moich przyjaciółek w tym klubie. A więc znowu trzecia osoba liczby pojedynczej jest nam potrzebna, jeśli chodzi o czasownik. Dobrze. Jeśli przyglądaliście się tym elementom, o których mówiliśmy uważnie, czyli mieliśmy różne przedmioty, mieliśmy zwierzęta, mieliśmy ludzi, mężczyzn i kobiety, ale nie było jednej specjalnej kategorii. Jeszcze ani razu nie powiedziałam tego bardzo ważnego rzeczownika. Czy wiecie jakiego? Wiecie, kto to jest? To jest dziecko. Nie mówiłam jeszcze, poza przykładem 1, nie mówiłam jeszcze, jeżeli chodzi o cyfry, liczby większe niż 1, o dzieciach. Dlaczego? Bo w języku polskim mamy specjalną kategorię liczebników, które nazywają się liczebniki zbiorowe. Rozumiecie, co to znaczy zbiorowe? Zbiorowe to znaczy występujące w pewnej grupie. A więc na przykład, jeżeli mówię o grupie dzieci, ale nie tylko. Liczebniki zbiorowe, bardzo specjalne formy liczebnika, o których za chwilę powiem, opisują też na przykład grupy ludzi, w których wiemy, że na pewno jest miks mężczyzn i kobiet. Czyli na przykład mogę powiedzieć, na konferencji prasowej było 4 dziennikarzy. Co to znaczy 4 dziennikarzy? Czy to byli mężczyźni, czy to były kobiety? To byli i mężczyźni, i to były kobiety, czyli to znaczy, że na przykład były 2 kobiety, 2 dziennikarki i 2 mężczyzn, 2 dziennikarzy, albo 3 kobiety i 1 mężczyzna, albo 1 kobieta i 3 mężczyzn, ale wiemy, że w tej liczbie 4 to był miks płci. Ta kategoria wygląda tak. Zobaczmy. Dla numeru 2 to jest forma dwoje. Na przykład ktoś powie, mam 2 dzieci. Nie 2, nie 2, nie 2, nie 2, tylko 2. Mam 2 dzieci. Mam 3 dzieci. I ta kategoria jest w ogóle bardzo słodka, bo o dzieciach zwierząt, specjalna kategoria, czyli nazwy istot młodych, mówimy w ten sam sposób. A więc na przykład normalnie Polacy powiedzą, mam 4 kotki w domu, ale można też to powiedzieć tak bardzo poprawnie, mam 4 kociąt. Kocięta to są dzieci kota i kotki.
I do tych grup, jeżeli chodzi o rzeczownik kocięta, też będziemy używali liczebników zbiorowych. I teraz tak, to co dla nas jest najważniejsze, żebyśmy zapamiętali, to dzieci i grupy mieszane. Jeżeli o nich mówimy, to zobaczcie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, dzieci, a więc forma dopełniacza liczby mnogiej, rodziców, bo tam były i mamy, i też byli ojcowie, przyszło na spotkanie. Przyszło, czyli znowu trzecia osoba liczby pojedynczej jest potrzebna dla czasownika, czyli znowu nie tak do końca logicznie. A więc 2 dzieci spało, śpi i będzie spało w tym pokoju. 2, 3 dzieci bawiło się, bawi się i będzie się bawić w tym parku. Czyli zobaczcie, po raz kolejny potrzebujemy dopełniacza liczby mnogiej, jeśli chodzi o rzeczownik i jeśli chodzi o czasownik trzeciej osoby liczby pojedynczej. I mamy już ostatnią, tak naprawdę ostatnią kategorię, jeśli chodzi o mówienie o, uwaga, ilości, a nie liczbie. Co to znaczy, że mówimy o ilości? To znaczy, że mówimy o takich produktach, których nie możemy policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko możemy powiedzieć, że jest ich dużo, albo mało, albo trochę. I tutaj, zobaczcie, narysowałam gwiazdkę przy liczbie mnogiej dopełniacza. Dlaczego? Bo jeżeli chcę powiedzieć, że na przykład robię pierniki i potrzebuję trochę, to jest nie bardzo dużo, ale więcej niż mało. Potrzebuję trochę i uwaga, jest tutaj dopełniacz w liczbie pojedynczej, nie w mnogiej. Potrzebuję trochę miodu. Albo mamy dużo wody, bo zrobiliśmy zakupy i teraz mamy dużo wody. Albo skończył mi się cukier i czasami, chociaż już w Polsce się prawie tego nie robi, ale kiedyś chodziło się do sąsiadki i pytało się, czy można pożyczyć troszeczkę cukru. Tak? Na przykład. Już teraz się tak raczej nie pożycza. W każdym razie te formy mało, dużo, trochę, łączące się zawsze z dopełniaczem, potrzebują też czasownika w liczbie pojedynczej. A więc na przykład w domu było mało wody. Albo na przykład w czasie wakacji było trochę słońca. Tak, czyli mamy to słońce w dopełniaczu liczby pojedynczej i było trochę słońca. Dobrze. I teraz, jak spojrzycie sobie na spokojnie jeszcze parę razy na tę naszą tabelę, to zobaczycie, że nie jest aż tak źle. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zapamiętamy wszystkie kategorie odtąd w dół, to zobaczycie, że one wszystkie łączą się z dopełniaczem liczby mnogiej, w szczególnych przypadkach pojedynczej i z trzecią osobą czasownika w liczbie pojedynczej. I tylko te liczebniki 2, 3, 4 oznaczające rzeczowniki w rodzaju nieosobowym, nie męskoosobowym, będą łączyły się logicznie z mianownikiem liczby mnogiej i z trzecią osobą liczby mnogiej oraz specjalny przypadek dla tych form męskich 2, 3 i 4, mężczyźni, Polacy, ojcowie, czyli mianownik liczby mnogiej, byli, będą albo są, a więc trzecia osoba liczby mnogiej. Wszystkie inne będą łączyły się trochę nielogicznie. I teraz zastanówmy się, jak to się dzieje, że Polacy sobie raz wybierają mianownik, a raz wybierają dopełniacz. Tak naprawdę to były bardzo skomplikowane i długie procesy gramatyczno-historyczne, ale możemy sobie coś wyobrazić, żeby było nam to łatwiej zapamiętać. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy na targu. Targ to jest taki bazar, ale uwaga, 1000 lat temu. I teraz jak ten handel wtedy wyglądał? No, myślę, że wymienialiśmy jedne produkty, które akurat my mogliśmy pozyskać w swoim gospodarstwie, czy zebrać gdzieś w lesie, czy nie wiem, na łące, na inne produkty, które ktoś inny przyniósł na ten targ. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że ja jestem na tym targu i chciałabym dzisiaj kupić na przykład jajka i trochę miodu i mam na wymianę rybę. Tak? Mam tutaj rybę, trochę śliska i tę rybę chcę wymienić na coś innego. No to teraz pomyślcie,
Ta ręka jest zajęta, więc mogę liczyć tylko na tej ręce. Tak? Zgadza się? No tak, no bo tutaj już mam ograniczenie. I teraz, jeżeli mam coś jednego, to liczę sobie na tym palcu, więc ten palec eliminuję, bo wiemy, że z numerem 1, z liczebnikiem 1 nie ma w języku polskim problemu. To teraz zobaczcie, mogę liczyć na tej ręce tylko do 4, bo zostały mi 4 palce, a więc mogę powiedzieć 2, 3 i 4, bo jedynkę już tutaj mamy. I teraz, jeżeli mogę liczyć tylko do 2, 3 i 4, to te numery prawie we wszystkich przypadkach będą łączyły się z logiczną formą rzeczownika i z logiczną formą czasownika. Tak? Bo zobaczcie, na przykład mam 2, 3, 4 liczba mnoga dla mianownika jajka, a więc 2, 3, 4 jajka są tutaj w koszyku. Tak samo powiem, mam 2, 3, 4 ryby, które chcę dzisiaj sprzedać, a więc 2, 3, 4 ryby są na sprzedaż. Wiecie co, ta ryba jest trochę śliska i trochę mi niewygodnie, więc upuściłam, ale no jest, myślę, bardzo świeża. I teraz zobaczcie, już tej ryby tutaj nie mam, ale zakładamy cały czas, że ta ręka jest zajęta. Więc jeżeli będę mówiła o numerach 2, 3 i 4 dla wszystkich rodzajów, to one będą się łączyły logicznie albo z mianownikiem, z mianownikiem liczby mnogiej dla rzeczownika i z czasownikiem w liczbie mnogiej. Liczba mnoga, super, bo mówimy o liczbie mnogiej. Oczywiście wyjątek stanowią te formy 2, 3, 4 Polaków, mężczyzn, ojców, które łączą się z dopełniaczem, więc o tym teraz nie myślimy, jak jesteśmy na tym targu. O tych 3 dosłownie liczebnikach nie myślimy, ale teraz w takim razie co z tymi 5? No to teraz zobaczcie, jeżeli mogę liczyć tylko do 2, 3 i 4, to wszystko, co jest więcej niż 2, 3, 4, czyli 5, 6, 7 i tak dalej, dla mnie jest traktowane jako jedno, bo to jest jedna ręka. Pomyślcie sobie o tym. Nie mam tutaj możliwości liczenia na palcach, mam tylko rękę. Ta ręka, tutaj mam pięść zaciśniętą, to jest kształt litery O. Dlatego, po pierwsze, jeżeli traktuję to jako jedno, to mój rzeczownik będzie miał formę dopełniacza, nie mianownika, bo traktuje coś, co my wiemy, że nie jest jedno, jako jedno. To będzie dopełniacz, czyli nielogiczny mianownik, który mieliśmy w przypadku 2, 3 i 4. I teraz dalej idziemy nielogicznie. Ta ręka jest jedna, więc czasownik jest w liczbie pojedynczej. A więc na przykład 5 jajek, nie mianownik, dopełniacz, 5 jajek, jedna ręka, było w koszyku. 5 jajek jest w koszyku. Tak jak ta ręka jest jedna, tak czasownik jest w liczbie pojedynczej. Tak? Rozumiecie? To jest troszeczkę taka niekonwencjonalna technika, ale jak posłuchacie kilka razy, to sobie zawsze myślcie, ok, ta ręka, w której nie trzymam ryby, kurczaka, worka ziemniaków, a więc liczę do 2, 3, 4 i to jest logiczne, z wyjątkiem tych form, 2, 3, 4 mężczyzn, ale wszystkie inne są logiczne. Natomiast jeżeli nie 2, 3, 4, czyli ta ręka, na której liczę, nie jest ważna, to mam coś, co jest jedno, więc czasownik jest w liczbie pojedynczej, a rzeczownik nielogicznie w dopełniaczu. Jeżeli chodzi o faktyczną odpowiedź, dlaczego dla liczebników 2, 3, 4 generalnie, oczywiście to samo działa dla liczebników 22, albo 22 koleżanki były, te same reguły, albo 105 studentów przyjechało, te same reguły. Chodzi o to, która liczba jest na samym końcu w całym tym liczebniku dużym, to odpowiedź byłaby związana z faktem, jak te liczebniki zmieniały się w gramatyce historycznej języka polskiego. 2, 3 i 4 były traktowane jak rzeczowniki, te od 5 w górę jak przymiotniki i stąd mamy te różnice. Ale myślę, że jeżeli pomyślicie o targu 1000 lat temu, o ręce, na której możecie liczyć aż do 4, czyli 2, 3 i 4, bo 1 jest logiczny i wiemy, że to się połączy z liczbą mnogą, a jeżeli jest więcej niż się na tej ręce zmieści, to jest 5 w górę, traktujemy to jako coś pojedynczego, bo ręka to jest
jeden element, więc mamy czasownik w liczbie pojedynczej, a rzeczownik nielogiczny w dopełniaczu. Nawet jeśli teraz brzmi to troszkę trudno, to myślę, że jak poćwiczycie, posłuchacie za chwilę, jak Łukasz sobie radzi z tym problemem w języku polskim, to wszystko będzie już o wiele łatwiejsze. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. I cześć Roki. Dzisiaj z nami jest Siema, Roki. To jest a propos tego, że jedną rękę mam zajętą i być może bym go na coś wymieniła. Co byś mi dał za Rokiego? Wtedy mogę liczyć na tej ręce tylko 2, 3, 4. Worek kamieni dam. No to chyba jednak wolę zachować dla siebie tę śliczną moją mordkę. Więc Tak. dzisiaj przed Łukaszem bardzo trudne zadanie, bo mamy tutaj karteczki, tak? Mamy karteczki, na których są zdania z liczebnikami, ale niektóre te zdania są absolutnie niepoprawne. No i zobaczymy, czy Łukasz po pierwsze będzie wiedział, że to zdanie jest niepoprawne, a po drugie, jeżeli jest niepoprawne, czy Łukaszu będziesz wiedział, jak je poprawić, a jeżeli jest poprawne, czy właściwie je zidentyfikujesz jako poprawne. Aha, no dobrze. Jesteś gotowy na takie Tylko wyzwanie? zaznaczę, że się nie przygotowaliśmy do tego, więc... No ale Łukasz jest rodzimym użytkownikiem języka No, polskiego. ale wiemy, jak użytkownicy rodzimi potrafią nie mówić, Kaleczyć. nie używać poprawnie języka polskiego, więc zobaczymy. No, jestem otwarty Myślę, że dasz na radę. błędy. Dobrze, losuję. Jesteś otwarty na błędy? Na wszystko jestem otwarty, dobrze. Przeczytaj, jak jest. 5 dzieci bawi się na podwórku. Myślnik 3 chłopcy i 2 dziewczynek. Okej, czyli poprawnie jest pierwsza część, że 5 dzieci bawi się na podwórku. Bardzo dobrze, zobaczcie, 5 dzieci bawi się, czas teraźniejszy. Na podwórku i jest myślnik, jest rozbicie na 3 chłopców i 2 dziewczynek. Powinni być 3 chłopcy i 2 dziewczynki. Aha, a czy można jeszcze inaczej powiedzieć niż 3 chłopcy? To bardzo dobrze. 3 chłopców. Świetnie, czyli zobaczcie, albo tutaj mamy 3 chłopców, albo 3 nad Łukaszem. Też chłopcy. jest poprawnie? Tak, 2 formy. A, 2 formy są poprawne. No, A powiedz mi, jest poprawne? 3 chłopcy 3 bawią się i 3 chłopców bawi się. Obie są poprawne. Brawo, pierwszy punkt dla Łukasza. Uff. Gotowy na Dobrze, więcej? tak, oczywiście, bardzo fajna zabawa. Studenci też się cieszą, jak robią właśnie takie zdania na naszych zajęciach. Na boisku jest 11 piłkarzy. Tak, poprawnie wszystko. Brawo, zobaczcie. 11 to jest ta kategoria, bo piłkarze to mężczyźni, więc dochodzi nam u 11 piłkarzy, dopełniacz jest na boisku. Świetnie. Brawo. 2 punkty No dla zobaczymy, ciebie. czy zrobię jakiś błąd. Jak będziesz miał 10 punktów, będziesz mógł iść z Rokiem na spacer. Super. Dobrze. Zdanie brzmi: 2 dziewczyny tańczą i 3 mężczyzn je obserwuje. Też jest poprawnie. 2 dziewczyny tańczą i 3 mężczyzn je obserwuje. Super, ja już nie pokazuję, które to miejsca na tablicy, ale wy możecie sobie to Daj jakieś sami trudniejsze. sprawdzić. No to wylosuj jakieś trudniejsze. A będą? No nie wiem, zależy jaka jest twoja kompetencja językowa. 3 lekarzy operuje tego pacjenta. No też jest dobrze. Bardzo dobrze, świetnie. Dzisiaj jest twój szczęśliwy Same dzień, powinieneś w proste lotto rzeczy. zagrać, takie losujesz. 20 studentów studiuje na tym kierunku. Dobrze, 20 studentów. Brawo! Zobaczcie, no Ja nic myślałem, trudnego. że to będzie trudniejsze. Naprawdę, to sprawia Polakom często błędy. Ale nie Łukaszowi. Problemy, nie błędy, no problemy. 3 synów czeka na mamę. Ja bym powiedział, że 3 synów, a nie 3. Ale 3 też jest poprawne. 3? Czekaj. 3 synów? Nic nie podpowiadaj. 3 synów. Nie no, 3 synów. Michał już zza kamery podpowiada. A co mogłoby być, Łukaszu, stroje? Co by tam 3 dzieci. Bardzo dobrze, ale A? jeżeli już mówimy specyficznie, konkretnie, że to są chłopcy, czyli synowie, No. to musi być 3, Synów. tak, albo 3, nie, 3. nie, To ile? widzicie? To, ale co? Też chodzi o ten numer. 3, 3. Albo 3 synów czeka na mamę, albo inaczej, jak możesz to 3 powiedzieć? 3. 3 nie może. 3. Popatrz na tablicę, na pierwszą tę, 3. nie, niżej. 3. Ale 3 synowie. A, 3 synowie czekają na mamę. Świetnie. Albo tak, albo Mówiłem, że to ciężkie może być. tak. Już twoja ręka nie jest tak szczęśliwa, już nie wiem, ile masz dobrze, ale jest punktów. ciekawie, jest ciekawie. No to dalej. Dobrze. W Polsce mieszkają prawie 39 miliony ludzi. O, to jest na pewno źle.
Ale trochę Polaków by tak powiedziało, nie? W Polsce mieszka prawie 39 milionów ludzi. Świetnie. Mieszka 39, dlatego że mamy 9 milionów. Jeżeli 9, Ale, to jest ta dobrze, kategoria, ale a więc jeżeli mieszka. jak gdyby pierwszą część uznać za poprawną, w sensie użyć jej, czyli w Polsce nie można powiedzieć mieszkają. W Polsce mieszkają? Można. Można, ale nie w przypadku 39. A Dobrze, w jakim? Polsce mieszkają prawie 43 miliony ludzi. Prawie 43, dlatego 43 że... na przykład. A dlaczego? Ale a 3 też? 3 też. Tak, a Bo dlaczego? chodzi, że od 1 do 9? Jeden nie. Nie. No mówisz, A, że 1 do 4. jeden nie. Jeden to jest, A, nie liczymy, dobra, czyli które? od 2 do 4. Bardzo dobrze. Ha. Jeżeli kończyłoby się na 2, 3 i 4, Tak. wtedy jest liczba Tak. mnoga, mieszkają. Ale jeżeli to są inne liczby, czyli z tej ręki, Tak. którą mam trzymała zajętą pieskiem, rybę, która trzymała tak, rybę na przykład. to już, tak jak tam mamy 9, musi być liczba Wiecie co, bo ja też pojedyncza. oglądając to za kamery obserwuję, jako Polak dla mnie to są strasznie dziwne sposoby tłumaczenia. W Dzięki, sensie Łukaszu. dziwne w takie, że my się tak nie uczyliśmy, no bo inny No tak. sposób nauki, no bo to jest mój język jako ojczysty. Ale dzięki temu temu sposobowi zapamiętałem. Dziękuję Nie tak od bardzo. razu szybko, ale zapamiętałem, jak to działa, więc No to bo jest przydatne. wiecie co, te filmy, które my tu robimy, to w ogóle nie są dla Polaków, więc Łukasz... No ja dużo rzeczy, które oglądam za kamery, często nie do końca rozumiem. Ale dlaczego? Dlatego, że Łukasz Bo my- nauczył się tego języka naturalnie, Tak, tak jak naturalnie. wy swoich języków, a Tak. jak uczymy się języka obcego, to już niestety I to wygląda musimy... czasami skomplikowanie, ale większość rzeczy jest bardzo ciekawym schematem pokazane, wytłumaczone. Dziękuję Mi się bardzo. podoba to trzymanie ryby i Lubisz podobało mi trzymać się to. rybę? No, oczywiście. Dobrze, tu są 2 zdania, nie wiem dlaczego, ale są 2 zdania. 2 chłopców gra w tenisa. 2 chłopców. 2 chłopców gra w tenisa albo 2 dziewczynki grają w tenisa. Świetnie, A drugie zdanie, 2 osoby nie zdały egzaminu i to jest poprawnie. świetnie. A jak mówimy 2 osoby, to są mężczyźni, czy to są kobiety? Kto Nie, to no jest? to mogą być i mężczyźni, i kobiety. Bardzo dobrze, No. ale dlatego, że rzeczownik osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli nie męskoosobowego, muszę użyć 2. A, Mimo, że tam okej. mogą być mężczyźni w tej grupie. Czyli jak są mężczyźni i kobiety w grupie, to trzeba Nie, użyć... to jeżeli używamy wyrazu osoba, to muszę powiedzieć 2, tak jakby to były dziewczyny, bo 2 No ale dziewczyny. 2 osoby, tam może być mężczyzna i kobieta Tak, i bo wtedy to wyraz- używamy liczebnika w formie tej żeńskiej, tak? Tak, dlatego, że gramatycznie jest to rodzaj żeński. No super. Dobrze, tu jest coś dopisane. Okej. 9 naszych specjalistów, 5 policjantek i 4 policjantów otrzymało nagrody. No dobrze, jest 9 naszych specjalistów. 5 policjantek i 4 policjantów otrzymało nagrody. Dobrze. Świetnie, super. Wystarczy? Jeszcze jedno. Jeszcze jedno, bo fajne, ale tak, dobrze, nie przedłużajmy. Dobrze, ostatnie. 4 profesorów będzie pisało artykuł. No i to tak jest dobrze. A jeśli chodzi o resztę tych zdań, to ja przygotuję je dla Was w grze i będziecie mogli zdecydować, czy są poprawne, czy nie są poprawne. Dobrze? A link Tak jest, zrobimy. będzie dostępny w opisie. W opisie. Znaczy już jest dostępny w opisie. Tak, No. a więc mamy nadzieję, że teraz jest chociaż troszeczkę łatwiej. Pamiętajcie, jedna ręka jest zajęta, mamy 2, 3 i 4 do dyspozycji, albo 5 które traktujemy jako jedno. Dzięki, pa! Dzięki, pa.